Witamy wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj będziemy przycinać jabłonie, więc zapraszamy do oglądania. Tutaj mamy jabłoń. Na niej są 3 odmiany. No i dzisiaj musimy troszkę ją poprzycinać, bo troszkę ją zaniedbałem. Są tutaj wilki, są tutaj takie krzyżujące się gałęzie, więc trzeba to wszystko ładnie poobrabiać, żeby jabłonka dobrze owocowała. No to zaczynamy. Najpierw te oto wilki takie, które wyrastają. Tutaj, jak widzicie, są pączki, więc te zostawiamy. Tniemy tylko te, które nie mają pączki. I tniemy jak najbliżej. Karolina ich pokaże tutaj. Tutaj mamy takie króciutkie, też tniemy. Tutaj mamy tego zostawiamy, tego sobie utniemy, albo tego też utniemy tutaj przy samym tym. Trzeba to zrobić, to jest ostatni dzwonek, bo jak tego nie zrobicie, to wam jabłonki nie będą owocować. Musicie to koniecznie zrobić. Tutaj mamy następne. Tutaj od dołu jest taki gruby, ale to musimy użyć piłki. I tu tniemy jak najbliżej. O. Tutaj sobie przytniemy 2 gałązki. To zostawimy. Te krótkie. Tutaj. I tu mamy takiego. I wszystkie krzyżujące, czyli to musimy wyciąć, które się krzyżują. Musimy wyciąć. Tutaj te drobne. No troszkę zaniedbana jest ta jabłonka, nie powiem. Ale może coś z niej będzie. Jeszcze tam mam drugą. Zaraz będziemy jeszcze drugą przycinać. Tutaj ta gałąź krzyżuje się z tą, więc ją musimy tutaj uciąć. No i zobaczcie, tutaj mamy 2 gałęzie, które się krzyżują. Ta jest wilkiem, ta jest dobra. Czyli to ucinamy. Jak najbliżej. O, żeby się po prostu nie krzyżowały. Wycinamy te, które nie mają pączków. Zobaczcie, tutaj nie ma pączków, a na tej są pączki, więc to zostawiamy. Muszę skorzystać z drabiny, bo jestem za mały. Karolina by dosięgła, ale ja nie. No właśnie. No i tu od góry jest najwięcej tych wilków, więc też musimy je poprzycinać. Wszystkie, które się krzyżują. Tutaj jest skrzyżowana, więc musimy obciąć. To też możemy troszkę rozdzielić. No i niestety co kilka lat trzeba właśnie poprzecinać jabłonki, śliwki i grusze, żeby dobrze owocowały. Jeżeli tego nie zrobicie, to niestety zapomnijcie o jabłkach albo o gruszkach. To jest ta jabłonka, na której są 3 odmiany. Tu jest jedna, druga i trzecia. To jest chyba papierówka, tak mi się wydaje. No i tak, tutaj zobaczcie, gałązki się tutaj krzyżują. Nie może tak być, więc to musimy usunąć. I też nie może być za gęsta. Trzeba to troszkę poprzecinać. Tutaj też. Patrzcie. Tutaj właśnie krzyżują się i jedna obciera o drugą. Więc to usuwamy. Tutaj tak samo. Ta też tutaj tu wyrasta. Tu obciera o tu. Więc to też musimy usunąć. No i nie możemy dopuścić, żeby jabłonka nam urosła na te 5-6 metry, tylko cały czas musimy trzymać ją na poziomie 3, maksymalnie 4 metrów, więc wszystkie pędy, które idą do góry, musimy przyciąć. No mamy już prawie
prawie końcówkę lutego, więc to jest ostatni dzwonek, póki jeszcze jabłonki nie puściły soków. Ta jabłonka to jest strasznie zapuszczona. Pokaż tam górę, jak to wygląda. Strasznie długie takie pędy dzikie wyrosły, więc też kilka lat już nie była obrabiana. No, zaczniemy sobie od dołu. Zobaczcie, jaki ładny karnik wisi, który zrobiłem. Odcinek wam się tu wyświetli, jak go robię, albo tu, nie wiem, ale gdzieś na pewno. Miejmy sobie najpierw dół, żeby to jakoś wyglądało. Utniemy sobie tą. Musimy koronę troszkę bardziej do góry podnieść. Więc odcinam jak najbliżej. No i dobra, i tak to powinno wyglądać. Nie może być gałęzi tutaj tak na wysokości metr w dół. Tutaj mamy jedną gałązkę. Ta wyrasta z tego, krzyżuje nam się, więc tu też musimy uciąć. Tutaj teraz się zabieramy za to. Obetniemy całość. Zobaczcie, te dzikie pędy takie. Widzicie, one mają wysokość jakieś 1,5 metra. Nie ma na nich pączków. A zobaczcie, tutaj są takie malutkie i wszędzie są pączki. I takie tylko zostawiamy. Dobra, przechodzimy na górę i obcinamy sobie teraz tutaj. Ogólnie teraz pogoda jest fajna, bo jest cieplutko, ale w marcu widziałem śniegi i mrozy przez 3 tygodnie u nas. To już na początku. No właśnie, jak będzie ciepło, wegetacja ruszy, wszystkie pączki, listki wyjdą, przyjdzie mróz, wszystko zmarznie, no i znowu nie będzie jabłek, tak jak w tamtym roku. Niestety. Ale może coś się zmieni, miejmy taką nadzieję. Zobaczcie, tutaj mamy pęd, idzie stąd i tutaj i przycina się przez ten. I go tutaj, taki zwiat cały czas rysuje. Jest najlepiej uciąć go tutaj przy samym. I troszkę miejsca tutaj w środku zrobić. Tutaj mamy następny. O właśnie ten. Krzyżuje się do góry. Czyli obetniemy go sobie gdzieś tutaj. Tutaj mamy dwie takie gałęzie, zobaczcie. To są golutkie i strasznie wysokie, więc je trzeba na pewno usunąć. No w tamtym roku było chyba 2 albo 3 jabłka. Co miał być taki rok, że nie było. Zobaczymy w tym roku, czy po przycięciu będzie więcej, czy nie. Czy tak samo trzeba odciąć. Tu sobie utniemy też tutaj. O. Tu są 3, to od razu 3 utniemy. Zobaczcie, tak powinna wyglądać prawidłowo przycięta jabłoń. Wejdę sobie tutaj bliżej. No zobaczcie, teraz będzie nie. A Karolina tam sprząta. Tyczki. Tak właśnie to powinno wyglądać. Tutaj mam taką gruszę dużą i będę ją dzisiaj skracał tak praktycznie do połowy. Nie chcę, bo zapuściłem ją po prostu strasznie, urosła. Ma chyba już 7 metrów, może 6, więc trzeba ją skrócić. Tutaj właśnie tak powinno to wyglądać. No to teraz przytniemy sobie tą oto gruszkę. Ogólnie to ta gruszka ojciec kiedyś przyniósł taką dziką z lasu. Później poszedł do znajomego, ciupnął gałązkę. No i właśnie do tej dzikiej tutaj doszczepił. No jak widzicie, gruszka rośnie. Ona była szczepiona gdzieś tutaj, w tym miejscu. To już się zabliźniło, ale jeszcze widać. No ale jest strasznie zapuszczona, bo strasznie dużo urosła, więc trzeba też ją troszkę poprzycinać.
Polecam piłkę ze sztila. Zarąbista. Nie, aż miło. Jakby ktoś szukał oczywiście do takich spraw ogrodowych, ogrodniczych. No to musimy sobie tutaj ją obciąć. Mogę wziąć w sumie piłę motorową. Byłoby lepiej, Szybciej. ale raczej dam radę. No i dobra. Jakoś to poszło. Teraz musimy jeszcze tu z górą troszkę porządki porobić. Grusza przycięta. Tam był taki duży konar, który rósł do góry, ale już nie rośnie. No i właśnie na takiej wysokości trzeba trzymać te drzewka. Ładnie wszystko przycięte. Zobaczymy, czy w tym roku będzie owocować. No i tak, ostatnia kopeczka gałęzi. Wszystko już ładnie posprzątane. Ale zobaczcie tutaj, koło jabłonki urosła tutaj wiśnia. Tą wiśnię będę tam przesadził pomiędzy tą jabłonkę. A tutaj w tym roku na jesień, w tamtym roku na jesień sobie wkopałem aronię. Urosła po drugiej stronie, więc tutaj posadzimy tą wiśnię. Nie wiem, czy dam radę ją wykopać. Czy ona nie rośnie z korzeni? Nie, jednak nie. Mam ją. No i posadzimy ją sobie tutaj. Wiśnia, no wiśnia, na pewno wiśnia. Tak, Karolina? Mhm. No, niech sobie tutaj ładnie rośnie. Tutaj ogólnie rosła jagoda kamczacka. Tak, ale przez kilka lat już miała strasznie mało owoców i postanowiłem, że ją wytnę. No i właśnie w to miejsce posadziłem aronię. My się będziemy z Wami żegnać. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.